Konflikt z Palestyną, kraj pod ostrzałem rakiet i wyjące syreny. Życie w Izraelu to walka o przetrwanie. Czy na pewno? Chciałabym przedstawić Wam ten temat trochę z innej perspektywy. Jako obywatelka Izraela pokażę Wam, jak to wszystko tutaj wygląda od środka. Nie poruszę natomiast kwestii samego konfliktu, bo jest to temat na tyle złożony, że myślę, że warto poświęcić mu oddzielny odcinek. Jeśli chodzi o życie codzienne, ja mieszkam w Ramat Gan, bardzo blisko Tel Awiwu. Od granicy z Tel Awiwem dzieli mnie około 3 km. W Tel Awiwie też pracuję, uczę się hebrajskiego. Tam też spędzam większość swojego wolnego czasu, bo właśnie tam znajduje się większość miejsc rozrywki. Oczywiście w Ramat Gan też znajdują się wszelkie potrzebne rzeczy, takie jak supermarkety, banki, apteki, kawiarnie. Natomiast jak to ludzie mówią, życie zaczyna się w Tel Awiwie. Życie codzienne niewiele różni się tutaj od życia w Polsce. Ludzie chodzą do pracy, chodzą do szkoły, spotykają się z przyjaciółmi, chodzą do galerii handlowych, przesiadują w restauracjach i barach. To życie codzienne jest naprawdę praktycznie takie same jak w Polsce. I to też wiąże się z dużym zdziwieniem, zwłaszcza przyjezdnych, którzy przyjeżdżając, zwłaszcza do Tel Awiwu, który nazywany jest bańką mydlaną, mają takie poczucie, że coś tutaj nie gra, gdzie jest ta wojna, o której słyszałem w telewizji, przecież tutaj wszystko wygląda normalnie, także jest to taki szok i był też dla mnie, bo ja sama po obejrzeniu wiadomości w telewizji, czy gdzieś tam czytania na Facebooku, co się dzieje w Izraelu, miałam takie poczucie, że w ogóle strach tam pojechać i co tam się dzieje, więc może to być naprawdę dużym zaskoczeniem dla osób przyjeżdżających do Izraela, na przykład na wakacje, czy dla osób, które decydują się tutaj mieszkać. Chciałabym być też dobrze zrozumiana, w żadnym razie nie umniejszam wagi konfliktu w Izraelu. Ja należę do osób, których konflikt ten dotyka najmniej. Są osoby, zwłaszcza te, które mieszkają przy granicy z Gazą, których życie wygląda zupełnie inaczej niż moje. Często żyją też w uwłaczających warunkach, więc pamiętajcie, że to jest tylko moja osobista perspektywa. Wracając do tematu, życie tutaj toczy się, tak jak mówiłam, bardzo podobnie do życia w Polsce. Ludzie chodzą do pracy, do szkoły, normalnie funkcjonuje transport publiczny. Daleko mu do ideału, ale funkcjonuje. I daleko mu do ideału nie przez konflikt, po prostu transport publiczny tutaj jest dużo gorszy niż transport publiczny w Europie, ale lepszy niż w innych krajach Bliskiego Wschodu, więc nie można mieć wszystkiego. Jeżeli pogoda sprzyja, a sprzyja przez prawie cały rok, turyści oraz mieszkańcy spędzają czas na plażach i w parkach, więc tutaj naprawdę jest bezpiecznie. Kluczowe dla tego odcinka jest, żeby powiedzieć, że ja osobiście czuję się w Izraelu bezpieczniej niż w Polsce. Teraz pewnie wielu z Was zapyta, jak możesz czuć się bezpieczniej w kraju, w którym panuje konflikt, niż w kraju, w którym tego konfliktu nie ma. Otóż Izrael jest najbardziej zmilitaryzowanym społeczeństwem na świecie. Jako 11. siła militarna na świecie, Izrael szkoli, przechowuje i konstruuje broń samych Amerykanów. Więc jak sami widzicie, skoro taka potęga wojskowa jak USA jest szkolona przez Izrael, to mówi to samo za siebie. Wszyscy obywatele, niezależnie od płci, odbywają obowiązkową służbę wojskową. Wyjątkiem tutaj są tylko Żydzi ortodoksyjni. Izrael posiada jedną z najpotężniejszych sił obronnych na świecie. Na przykład izraelskie lotnictwo to ponad 250 myśliwców, w tym najnowocześniejsze F-35 Lightning II. Oprócz tego jest też najnowocześniejsza broń pancerna oraz ogromny budżet wojskowy w wysokości ponad 15 miliardów dolarów rocznie. Kolejną siłą Izraela jest posiadanie broni atomowej, w tym rakiet Jericho, które zdolne są przenosić głowice atomowe oraz być odpalane z okrętów podwodnych. Teraz trochę o popularnej ochronie przeciwrakietowej. Wielu z Was pewnie słyszało, może zetknęło się z tą nazwą Iron Dome, czyli żelazna kopuła. Jest to izraelski system obrony powietrznej, który przechwytuje i niszczy pociski. Coś genialnego i naprawdę prawdziwe zbawienie dla Izraelczyków. System ten ma bardzo wysoką skuteczność, około 90%. Oznacza to, że z 10 wystrzelonych w stronę Izraela rakiet, aż 9 udaje się zestrzelić. Sami więc widzicie, jak imponujący jest to wynik.
Najprościej tłumacząc działanie żelaznej kopuły, system najpierw ocenia szkodliwość wystrzelonej w stronę Izraela rakiety. Co to oznacza? Nie przechwytuje on rakiet, które zmierzają w kierunku terenów niezamieszkanych przez ludzi. Jest to bardzo inteligentne działanie, pozwalające zaoszczędzić ogromną ilość kontrrakiet. Jeśli natomiast pocisk zmierza w kierunku terenów zamieszkanych przez ludzi, Iron Dome wysyła kontrakietę i unicestwia rakietę wroga, zanim w ogóle trafi ona na terytorium Izraela. Kolejną ciekawą rzeczą jest bezpieczny pokój, czyli tzw. mamad. Zgodnie z obowiązującym prawem, każde mieszkanie wybudowane po 1993 roku, czyli po I wojnie w Zatoce Perskiej, musi posiadać mamad. Jeżeli mieszkanie zostało wybudowane wcześniej i tego mamadu nie posiada, jest on zazwyczaj wspólny dla wszystkich mieszkańców i dostępny na terenie budynku. Mamad, tak jak wspominałam, jest to bezpieczny pokój wyposażony w ciężkie, uszczelnione okno oraz stalowe drzwi, które mają za zadanie chronić przed podmuchem rakiet, bronią chemiczną oraz intensywnymi pociskami. Mamad wyposażony jest w specjalny system wentylacyjny, a ściany zbudowane są z betonu zbrojnego. Co jest ważne, gdybyście kiedyś mieli okazję odwiedzić izraelskie mieszkanie, zapewne nie zorientowalibyście się na początku, który z pokoi to mamad. Chodzi o to, że nie jest to pokój, który stoi pusty i służy tylko jako schron. Jest to pokój, który na co dzień gospodaruje się zazwyczaj jako pokój dziecięcy. Jest to naturalne, że jeżeli posiadamy dzieci, to umieszczamy je w najbezpieczniejszym z pomieszczeń w domu. U mnie na przykład jest to pokój do pracy. Chodzi mi generalnie o to, że nie jest to pomieszczenie, które stoi puste, jest to normalny pokój, który w sytuacji zagrożenia służy jako schron. Jedyne, co mogłoby Wam pomóc odróżnić ten pokój od reszty pokoi, to tak jak mówiłam, okno i drzwi, ale nie są to rzeczy, które tak bardzo mocno rzucają się w oczy. Każdy Izraelczyk zna także instrukcje bezpieczeństwa. Ataki rakietowe tutaj zdarzają się bardzo, bardzo rzadko, a kiedy już się zdarzają, nie mają wpływu na większość mieszkańców. Dlatego, że wystrzeliwane rakiety mają zazwyczaj bardzo krótki zasięg. System rozpoznaje zasięg tej rakiety i w konkretnej miejscowości rozbrzmiewają syreny. Możemy też dostać powiadomienia od aplikacji, jeżeli sobie taką wcześniej zainstalujemy. Wtedy, podczas ataku, kiedy jesteśmy w domu, należy udać się do mamadu. Jeżeli jesteśmy w pracy, to na pewno na terenie budynku też znajduje się schron. Jeżeli jesteśmy na zewnątrz, szukamy schronu publicznego. Takich schronów jest dużo. Dotarcie do najbliższego nie powinno zająć nam więcej niż kilka minut. Jeżeli jesteśmy w samochodzie, powinniśmy się zatrzymać, wysiąść z samochodu i położyć na ziemi z rękami na głowie. Jakkolwiek dramatycznie by to nie brzmiało, jest to bardzo prosta procedura i zmiana pozycji ze stojącej na leżącą zmniejsza ryzyko uderzenia przez rakietę do 10%. I jak sami widzicie, przestrzeganie tak prostej zasady może uratować życie. Co zabawne, a może nie do końca, to że wielu Izraelczyków, nawet kiedy rozbrzmiewa syrena, kontynuuje jazdę, nie zatrzymuje się, dlatego że, tak jak wspomniałam, te ataki rakietowe bardzo rzadko powodują realne szkody. Dlatego wielu ludzi po prostu je ignoruje. Nie jest to odpowiedzialne zachowanie, ale tak to tutaj działa. I właśnie dlatego czuję się w Izraelu bezpieczniej niż w Polsce. Izrael jest po prostu doskonale przygotowany. Tutaj też muszę wspomnieć, że ogromna zasługa żołnierzy, którzy codziennie ryzykują własne życie po to, żeby Izraelczycy mogli normalnie żyć i funkcjonować, tak jakby tutaj żadnego konfliktu nie było. Więc czuję ogromną wdzięczność i gdyby nie żołnierze, to nie byłoby Izraela. Tak jak więc wspominałam, Izrael jest doskonale przygotowany, czego nie można na przykład powiedzieć o Polsce, a także o innych krajach Europy, które w ostatnim czasie muszą zmagać się na przykład z konsekwencjami ataków terrorystycznych, dlatego że po prostu nie są na nie przygotowane. Teraz obecnie nie ma konfliktu w Polsce i mam nadzieję, że tak pozostanie, natomiast ja wcale nie czułam się tam bezpiecznie, bo gdyby ten konflikt się zdarzył, to nawet nie chcę sobie wyobrażać, jakby mogło się to skończyć. Dziękuję kochani za dzisiaj. Cieszę się, że mam możliwość pokazać Wam Izrael z trochę innej strony, tym razem z bardziej bezpiecznej, niż macie okazję widzieć to w telewizji.
Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie. Zapraszam Was na kolejne odcinki. Trzymajcie się ciepło i bądźcie bezpieczni. Cześć!